Hej kochani, witajcie na kanale Świat Włóczkowej Pasji. Dzisiaj pokażę Wam paczuchę, która przyszła do mnie jakiś czas temu. Natomiast część włóczek już wyjęłam, część przerobiłam, ale znaczna część jeszcze mi została. Także sobie o tym poopowiadam. Oczywiście to jest zamówienie ze sklepu Włóczyk i Iki. Bardzo często u nich zamawiam, jak już wspominałam, ponieważ mają świetne ceny, mają duży wybór i po prostu szybką wysyłkę. Jest to jeden z moich ulubionych sklepów, dlatego bardzo często do nich wracam. Zresztą już miałam jeden filmik jakiś czas temu, gdzie pokazywałam paczkę od nich i tam sobie wspólnie otwieraliśmy, opowiadaliśmy, co tam do mnie przyszło. Wtedy korzystałam z jakiejś promocji, a to jest po prostu takie troszeczkę starsze zamówienie, które chwilę temu już zrobiłam, natomiast tak się prezentuje zawartość paczki. Jak widzicie, tutaj już mam rozpoczęte dwa motki. Tutaj tak samo to była włóczka ta Nord, ta i ta. I sobie troszeczkę działałam. Te włóczki zamówiłam z myślą o tym, że będę robiła skarpetki i z tych skarpetek mam zrobione, z tej włóczki mam zrobione skarpetki, z tej włóczki mam zrobione skarpetki, więc tak sobie troszkę podziałałam. Zresztą jak widać, tutaj jest włóczka Fabel Print. Oczywiście ona jest taka fajna, troszeczkę farbowana i tutaj Super Wash Treat Socks Wool, więc ona jest dedykowana na skarpetki i to jest, a tu mi się banderolka rozerwała, ale to jest też nowy motek. I co oni tutaj o tym motku piszą? Zobaczmy. Oj, tutaj macie też właśnie wspomniane, że darmowe wzory i tutoriale wideo od Drops Design są na stronie Grand Studio. Tutaj widzicie, więc no ja bardzo często tam wchodzę, bardzo często z tego korzystam, bo jest tam naprawdę masa inspiracji, masa świetnych wzorów. Nie trzeba szukać, nie trzeba kupować, płacić, tylko po prostu można brać i korzystać. Także zachęcam Was serdecznie. No i tutaj mamy kolor 162, to jest taki fajny niebiesiutki, on jest na żywo, jest taki bardziej turkusowy, morski, a tutaj jest po prostu taki błękit, no ale kamerki mają to do siebie, że lubią sobie troszeczkę przekłamywać. I co tutaj nam producent mówi? Jest to włóczka z grupy włóczek A, dedykowane druty 3 mm. I jest w tym motku 50 gram włóczki, co odpowiada około 205 metrom. I jest to włóczka składająca się w 75% z wełny i 25% z poliamidu. Dlatego ona jest dedykowana na skarpetki, bo one wyjdą ciepłe, 25% wełny to jednak dużo. Natomiast ten poliamid jest po to, żeby jednak tą włóczkę wzmocnić, żeby ona nam się nie rozleciała, nie rozpadła, tylko żeby faktycznie na tych piętach i paluszkach nam się nie poprzecierała. Więc miałam włóczkę Fabel, miałam też Norda. Z tym Nordem się jeszcze zastanawiałam, czy zrobić sobie jakąś czapę, czy zrobić sobie skarpetki. No z tego zielonego akurat zrobiłam skarpety, zaraz poszukam i Wam pokażę, przepiękne wyszły, cieplusieńkie. W ogóle ta włóczka jest bardzo miła, bardzo fajna w dotyku. Niesamowicie dobrze mi się nią i przyjemnie pracowało, także bardzo serdecznie polecam, chociaż teraz sezon mamy bardziej letni i będziemy robić rzeczy z wełny, z bawełny, z lnu, z wiskozy, z takich naturalnych włóczek, natomiast zawsze można sobie zrobić skarpety na letnie, chłodne wieczory, bo ja nie wiem jak Wy, ale ja bardzo marznę w stopy i bardzo często wełniane skarpety sobie wieczorem zakładam przed snem, żeby się rozgrzać. I praktycznie u mnie grube skarpety są w użyciu przez cały rok. No i wracamy do naszej włóczki Nord. Unicolor, Everyday Comfort, Alpaca and Wool. Więc taki mamy składzik. I co tu mamy na banderoli? Też włóczka z grupy A, dedykowane druty 3 mm. I ta włóczka również ma 50 gram w motku, natomiast około 170 metrów. Czyli jest odrobinkę grubsza, tak? Bo tamta była dłuższa, więc automatycznie była cieńsza. Tamta mam na myśli Fabel. Natomiast tutaj
jest odrobinę grubsza, no i zresztą to czuć pod palcem, jest mega przyjemna. I tutaj skład to jest 45% alpaka, 30% poliamid i 25% wełna. No i ten poliamid sprawi, że oczywiście no, idealnym składem jest 100% wełna, ale no też wiemy, że wełna lubi się kulkować, przedzierać, niszczyć, natomiast ten poliamid ma za zadanie, żeby odrobinkę nam taką dzianinę wzmocnić. Więc tak, tutaj mamy jeszcze, to jest kolor taki granatowy, ciemny, głęboki granat, kolor numer 15. No i tutaj oczywiście znowu Drops poleca swoje wzory na stronie www.grandstudio.com. No i tutaj mamy podobnie, czyli tutaj też druty 3 mm, 50 gram w młotku, 170 metrów. Skład ten sam, piękny jest ten kolor, to jest taki jasny zielony, ale on nie jest taki jednolity, tylko tak jak widzicie ma takie troszeczkę włókien ciemniejszych, troszeczkę jaśniejszych, jest naprawdę piękna. Ale czekajcie, sięgnę po skarpety i zaraz Wam pokażę. No i zobaczcie, tutaj jest właśnie skarpeta wykonana tym kolorem zielonym, włóczki Drops Nord. Tutaj mam ją na dłoni. Piękny taki wzorek w takie ukośne pasy, śliczna jest, ciepluteńka jest. Tutaj jest taka wzmocniona pięta. I zobaczmy jeszcze tutaj paluszki. Też są takie tutaj fajnie zamknięte. No przepiękne są te skarpety, bardzo ciepłe są te skarpety. Bardzo je lubię, uwielbiam je. Rozgrzewają moje zmarznięte stopy. Idealnie przepiękna jest. Naprawdę jestem z nich bardzo zadowolona. I ile poszło mi na to motków? Chyba poszedł mi jeden cały. Chociaż nie poszedł mi jeden cały, dlatego że miałam w sumie zamówione 3 z tego co pamiętam i zostało mi trochę z jednego, trochę z drugiego. Więc nawet nie cały motek na jedną. No tyle mi zostało. Także no ciężko jest mi ocenić, ale zresztą już chwilkę temu je robiłam. Używam tych skarpetek, noszę je i są fantastyczne. Bardzo mi się podoba ta pięta. Pewnie będziecie się zastanawiali, więc powiem. Wzór na te skarpetki miałam od Marty. Ona się chyba nazywa Marta Siebert. Ona ma konto na Instagramie i ma dużo świetnych wzorów. Atram, chyba ma konto Atram Collection. Na pewno teraz kiedyś tak się nazywało, albo teraz. Natomiast od Marty jest ten wzór. Rewelacyjne są te skarpety, no i ta pięta. Bardzo taka fajna, wzmocniona, śliczna. Bardzo mi się podobają. Także Marta robi kawał dobrej roboty, super wzory ma u siebie, także polecam Wam. Zresztą tak jak widzicie, no nie zawsze korzystam z darmowych z Grand Studio od Dropsa. Czasami też zdarza mi się kupić, ale jak coś mi się spodoba, a te skarpety naprawdę są przepiękne, robiłam je. To są moje małe, na moje 38 rozmiarowe nóżki. Robiłam też wielkie, duże w męskim rozmiarze. No są rewelacyjne. I z tej włóczki Nord bardzo fajne, milusie w dotyku wychodzą rzeczy. No i też jak widzicie, używałam je często, a nie są jakoś wybitnie, no nie są zniszczone, prawda? Także są w świetnym stanie. Także te skarpeteczki sobie zrobiłam. No oczywiście teraz może nie trafiłam z sezonem, bo powinnam zimą o takich rzeczach mówić, ale tak jak wspominałam, ja marznę w stopy i bardzo często takie skarpeciochy zakładam, choćby nawet na godzinkę czy 2 wieczorem, żeby stopy rozgrzać i już jest mi lepiej. No śliczne są, naprawdę nie mogę się napatrzeć na ten wzór. Przepiękny. Jak się założy na stopę, to również świetnie to wygląda. A tutaj jeszcze druga rzecz zrobiona z tej włóczki i też mi z 2 motków zostały końcówki. To są mitenki z takim pięknym tutaj warkoczem. Tutaj mają przy nadgarstku taki szerszy ściągacz, no i tutaj taki ściągaczowy paluch
i ściągacz też tutaj u góry. I to są fajne mitenki, dlatego że one są, tutaj się kończy nadgarstek, a one są jeszcze takie wyższe, że jak Wam nawet rękaw od sweterka, od kurtki podejdzie do góry, to Wam nie będzie po ręce zimno. Także też takie fajne mitenki sobie zrobiłam. Też są w użyciu, zresztą jak widać troszeczkę się tutaj już zaczynają niszczyć, ale to nic. I tak je lubię i tak są fajne. No i te mitenki, zaraz założę, pokażę jak wyglądają na ręce, ale to na te mitenki też miałam wzór od Marty, od tej kupiłam, tak, zapłaciłam za niego od tej samej osoby, od której te skarpetki. No i czekajcie, założę teraz tą mitenkę. O, i to są takie fajne, to zgrubienie oczywiście wynika z tego, że mam zegarek pod spodem. Są takie fajne, dłuższe mitenki, że palce praktycznie całe schowane, mam tu swobodę ruchu i tak one się prezentują. Piękne są i są mega, mega cieplutkie. I tutaj są gładkie, widzicie, troszeczkę się skulkowały, troszeczkę się zniszczyły, ale to nic. A tutaj wyglądają tak. Także bardzo polecam do tego, bardzo zachęcam do tego, żeby robić własnoręcznie rzeczy. To bardzo cieszy. To zresztą to są rzeczy użytkowe, które też używamy i się świetnie sprawdzają. Są super. Tutaj mam jeszcze, szukając tych wcześniejszych rzeczy, znalazłam moje pierwsze mitenki, jakie zrobiłam. Że na pewno widzicie, że one są robione jak? One są robione szydełkiem, półsłupkami, a tutaj taki troszeczkę zwariowany ściągacz z takimi ukośnymi pasami. To są moje mitenki, które zrobiłam jako pierwsze w życiu. Czekajcie, sekundkę założę, to pokażę, jak one wyglądają. No i już mam je założone. One są takie, jak widać, krótsze. One są bardziej obcisłe, ale nie zmienia to faktu, że mi nic nie ogranicza ruchów. Tutaj na palec zastanawiałam się, czy zrobić takie wyższe, czy nie, ale stwierdziłam, że chcę, żeby zostały takie i powiem Wam, że też świetnie się sprawdzają. Ostatnio jak szłam, padał deszcz, było tylko kilka stopni na plusie, to uratowały mi dłonie przed zamarznięciem, bo jak się niesie parasol, to akurat tutaj po grzbiecie dłoni jest najbardziej zimno, więc świetnie się sprawdziły, są malutkie, leciutkie i takie bardzo przy ciele. Ja nie wiem, z czego to u mnie wynika, ale ja lubię takie rzeczy nosić przy ciele, zwłaszcza jeżeli chodzi o skarpetki, o rękawiczki, szaliki, czapki, to lubię, jak mi dobrze wszystko przylega. No i takie jeszcze miteneczki, ale one już są stare, one bardzo, bardzo dawno temu powstały. W sumie jestem z nich dumna, bo świetnie się sprawdzają, nic się z nimi nie dzieje. A czemu nic się z nimi nie dzieje? No pewnie dlatego, że one nie są z wełny, tylko one są z jakiejś tam trochę sztucznej włóczki, ale no mówię, no taka mała część dłoni mi się nie zagrzeje, nic mi to nie powoduje, a przynajmniej są świetne, niezniszczalne, więc takie sobie zrobiłam na moich początkach dziewiarstwa, a w zasadzie szydełkowania, bo one powstały w 100% na szydełku. Także to są moje takie wcześniejsze zakupki, które Wam chciałam pokazać. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Moje rzeczy, które zrobiłam. No i tu jest jeszcze włóczka Karizma, która mi została z robienia dużego takiego czekoladowego, brązowego swetra. Zaskoczona jestem, że aż 2 motki mi zostały pełne i jeden malutki końcóweczka, ale z drugiej strony się ucieszyłam, bo zrobię sobie z tego fajną zimową czapę. To jest akurat gruba włóczka. Classic Wool. To jest kolor 56. Dedykowana na druty 4 mm, 50 gram w motku, co odpowiada 100 metrom bieżącym włóczki i składa się w 100% z wełny. Fajna, przyjemna. Ani nie jest szorstka, ani nie jest gładka. Jest taka po prostu idealna i sweter z niej wykonany absolutnie nie gryzie. Jest grubaśny i jest ciepluchny. Także polecam serdecznie takie ciepłe rzeczy sobie robić. No późnym latem można zacząć, żeby na zimę było. No to jak mówię, ja mam troszeczkę taki zryw niedopasowany do odpowiedniej pory roku,
Ale to nic, damy radę. Teraz planuję zrobić sobie jakieś bluzeczki. Przejrzę jeszcze raz moje włóczki, bo mam ich trochę nakupionych, poupychanych po pudełkach w szafie i z pewnością coś znajdę. Jak nie, to sobie zamówię. Bardzo kusi mnie jeszcze domówienie wiskozowej włóczki i na pewno lnianej, bo dostałam kiedyś próbkę. Jak zamawiacie coś u Dropsa, to nieczęsto do zamówienia dorzucają próbkę, wystarczy poprosić jaką chcecie. No i ja raz wybrałam len i jest fenomenalny, jest gruby, fajnie się nim pracuje. Nie jest mocno skręcany, ale jeżeli ma się odrobinę wprawy, to nie stanowi żadnego problemu i bardzo bym sobie chciała jakąś bluzeczkę pyknąć na lato właśnie z lnu. Dajcie znać w komentarzu, czy pracowałyście lnem, co zrobiłyście ciekawego, pochwalcie się. Opiszcie swoje spostrzeżenia, czy warto, czy nie warto, czy fajnie się robiło, czy fajne rzeczy z tego wyszły. Jestem bardzo ciekawa waszego zdania na ten temat. A tymczasem trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam was serdecznie. Dajcie łapkę w górę, serduszko zostawcie w komentarzu, coś napiszcie. Będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się. Pa, pa.